Witam serdecznie w naszej tej tematyce troszeczkę prorockiej, troszeczkę wizyjnej. Troszkę już powiedzieliśmy. Ostatnim razem przenieśliśmy się na tereny Ukrainy, a bardziej w tych proroctwach, które mówiły przykładowo o wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę, a dzisiaj chciałbym przenieść się troszeczkę do prawosławia. Chciałbym powiedzieć o takim pewnym proroctwie, o takiej wizji pewnego mnicha prawosławnego. Wprawdzie nie był to mnich z Rosji czy z Ukrainy, ale on żył na górze Athos. Góra Athos jest bardzo ciekawym miejscem w Grecji, ponieważ tam kobiety nie mają wstępu, a żeby tam się dostać i wejść i zostać w ogóle wpuszczonym na teren góry Athos, czyli tej Republiki Mnichów, potrzeba wyrobić specjalną wizę. Swego czasu w ogóle Unia Europejska straszliwie się burzyła, że skoro układ Schengen nie ma absolutnie granic, no to dlaczego wewnątrz Grecji są właśnie te granice z górą Athos? No ale zostawiono to już właśnie w ten sposób. Ja na górę Athos dotarłem swego czasu, idąc śladami świętego Pawła pierwszy raz. No i dzisiaj chciałbym właśnie wyruszyć bardziej w kierunku tych proroctw z prawosławia, które płynęły z góry Athos, a które tak naprawdę biorą i dziś po prostu się na naszych oczach wypełniają. Ale oczywiście zanim przejdziemy tutaj do tych proroctw, to zachęcam, żeby na wstępie zalajkować te nasze proroctwo, to dzisiejsze spotkanie. Na pewno przyczyni się to do zwiększenia wyświetlalności. Zachęcam również do wyrażenia swojej opinii w komentarzu później. Jak ktoś jest tu pierwszy raz, no to obowiązkowo powinien zasubskrybować ten kanał. No i przede wszystkim udostępniajcie filmy czy nasze spotkania z tego kanału, gdzie tylkokolwiek możecie. Udostępniajcie znajomym, udostępniajcie na portalach społecznościowych czy na forach różnych i zachęcam również, żeby włączyć się do grona wspierających, bo jako wspierający macie wtedy niesamowitą okazję. Raz na miesiąc są takie Q&A z pytań wspierających. Możecie zadawać pytania wtedy i wtedy te różne wątpliwości być może uda mi się rozwiać. Więc zachęcam, żeby tam właśnie do tego grona wspierających się wziąć i podłączyć. Wtedy będziecie mieli możliwość, żeby współtworzyć ten kanał. No a teraz możemy już powrócić do proroc świętego Pajsjusza Hagioryty. Powiedziałbym, że to jest tak naprawdę nawet i taki współczesny przekaz duchowy z tej góry Athos. Kim był święty Pajsjusz Hagioryta? Po grecku, jak ja sobie zerknę, to jest to Oisios, Paisios, Hagioreites. Troszkę powoli mi to idzie, bo już dawno greki nie czytałem, ale tak w oryginale brzmi to. Ów święty Pajsjusz Hagioryta urodził się jako Arsenios Enzepidis 25 lipca 1924 roku w Farasie. Farasa jest na terenie Kapadocji, czyli dzisiejszej Turcji, w rodzinie greckich chrześcijan, którzy zostali poniekąd zmuszeni do opuszczenia rodzinnych ziem w wyniku wymiany ludności między Grecją a Turcją w roku 1924. No i już jako dziecko wyróżniał się on wielką pobożnością, umiłowaniem modlitwy i życiem pełnym pokory. Po ukończeniu szkoły podstawowej został stolarzem, no a w czasie wojny domowej w Grecji służył jako radiotelegrafista. W roku 1950 udał się na górę Athos. Góra Athos, jak już wspomniałem, jest to taka duchowa stolica prawosławnego monastycyzmu. No i tam rozpoczął życie mnicha i jego główna, bym powiedział, jego główna taka droga prowadziła go przez różne rozmaite klasztory, bo był m.in. w klasztorze Esfigmentu, był w klasztorze Filoteum,
Był też w pustelniach takich jak Kapsala czy Katunaki. Tam miał sporo czasu do rozmyślań, do modlitwy. No i ostatecznie osiadł w takiej małej celi, która się nazywa, albo która została nazwana Panaguda. To jest taka cela, taka pustelnia przy klasztorze Kutumusiu, gdzie prowadzi się życie pustelnicze. No i jednocześnie on też tam, będąc tym pustelnikiem i prowadząc to życie pustelnicze, stał się znany jako taki duchowy ojciec i prorok. Nasz Paisiusz Hagioryta znany był przede wszystkim z daru proroctwa, z takiej, bym powiedział, przejrzystości duchowej, pokory, no i wielkiego współczucia dla ludzi. Oczywiście odpowiadał na tysiące listów, przyjmował pielgrzymów, no i kierował duchowo setki dusz. Zmarł 12 lipca 1994 roku, czyli stosunkowo niedawno, i został kanonizowany na świętego przez patriarchat ekumeniczny Konstantynopola 13 stycznia 2015 roku. Jego grób, jeżeli ktoś chciałby oczywiście ten grób odwiedzić, to znajduje się w żeńskim klasztorze świętego Jana Teologa w Suroti, to jest niedaleko Tesalonik. No jest dziś miejscem pielgrzymek z całego świata. Tak jak już wspomniałem, miał on dar prorocki, miał on dar, którym dzielił się, którym przewidywał przyszłość. Prawda? O co chodziło? Jaka była treść tych jego proroctw? No bo święty Paisiusz Hagioryta pozostawił po sobie szereg proroctw, które były przekazywane jego duchowym synom i one w ogóle też były zapisane przez wielu świadków. Jego wypowiedzi koncentrowały się praktycznie na przyszłości Grecji oraz koncentrowały się na przyszłości świata prawosławnego, na moralnym upadku Zachodu. No i mówił też o nadchodzących konfliktach geopolitycznych. Pierwszy z tematów, który chciałbym omówić z jego proroctw, to był konflikt między Rosją a Turcją. Pozwolę sobie na cytat z jego proroctw. On kiedyś powiedział coś takiego. Rosja zaatakuje Turcję. Turcja zostanie rozczłonkowana. 1/3 Turków zginie, 1/3 się ochrzci, a 1/3 pójdzie do Mezopotamii. Również też w innym proroctwie padają takie słowa. Konflikt ten rozpocznie się od drobnej prowokacji, którą wywoła Turcja. Zachód najpierw będzie próbował mediacji, ale bezskutecznie. No i tutaj zostawiam wam miejsce w komentarzach. Tutaj też zostawiam możliwość, żeby Ator, jak przegląda różne te kwestie i robi relacje oczywiście z kwestii politycznych, wgryzł się w ten temat, bo zwróćcie uwagę na to, że Turcja próbuje różnych mediacji. Z drugiej strony Turcja ma chrapkę tak naprawdę na Grecję, dlatego że historia lubi się powtarzać, co by nie mówić. No i teraz pytanie, czy Rosja tak naprawdę zaatakuje Turcję, bo atakując Turcję musiałaby zaatakować oczywiście również i NATO, a trzeba pamiętać, że Turcja ma 3. największą armię w NATO, w tym największą armię NATO w Europie. No ale tak jak powiedziałem, zostawiam wam tutaj pole do popisu w komentarzach. Możecie to rozstrzygnąć, czy do czegoś takiego dojdzie, czy nie, czy ku temu się zbliżamy, czy nie. Myślę, że bardzo ciekawa dyskusja z tego może się wywiązać. W innych proroctwach oczywiście Paisiusz mówił bardzo często o upadku moralnym Zachodu. Na przykład w jednym z proroctw powiedział coś takiego. Zachód odwróci się od Boga, Bóg pozwoli, by Zachód doświadczył cierpienia,
aby się opamiętał. I w innym z kolei proroctwie mówi coś takiego. Nadchodzi czas, gdy ludzie będą nazywać ciemność światłem, a światło ciemnością. Będą prześladować tych, którzy trwają przy prawdzie. No wydaje mi się, że tutaj nie ma co tego zbytnio komentować aż tak nadto, bo upadek moralny Zachodu jest bardzo widoczny i poniekąd on miał rację. Ten upadek zaczął się już dużo wcześniej, bo on zmarł w latach 90., ale, no ale w tej chwili on się już w ogóle bardzo pogłębił, tak? Co więcej, bardzo ciekawą rzecz przepowiedział nasz święty prawosławny odnośnie islamu w Europie, bo wtedy, kiedy on po prostu zmarł, to jeszcze tego wszystkiego nie było, jeszcze się nie działo to wszystko, co ogólnie dziś się dzieje. I w jednym z proroctw powiedział coś takiego. Europa, porzucając Chrystusa, otworzy drzwi islamowi. W końcu zrozumie swój błąd, ale będzie już za późno. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawa przepowiednia. Przypomnę, że w momencie, kiedy to padało, to wtedy islamu w Europie raczej aż tak nie było. I tak to jeszcze nie wyglądało. Jak wygląda to teraz? Więc myślę, że coś z tego racji miał. Jest też taka fajna przepowiednia jego, proroctwo dotyczące odrodzenia się Bizancjum i powrót Konstantynopola do Greków. Bo w jednym z jego proroctw podkreślał coś takiego. Konstantynopol powróci do Greków. Będzie to dar Boży, a nie wynik wojny prowadzonej przez Grecję. Rosjanie go odbiorą, ale oddadzą go Grekom. I ciekawą rzecz powiedział jeszcze w innym takim objawieniu, w tym innym proroctwie swoim, bo powiedział coś takiego. Turcja zniknie z mapy. Będzie tylko istniała jej nazwa jako wspomnienie. No i tutaj też zostawiam wam pole do popisu, jeżeli chodzi o komentarze, bo myślę, że dużo będziecie w stanie tutaj przedstawić i mówię, mam nadzieję, że wywiąże się obfita dyskusja, będziemy mogli na ten temat sobie podyskutować. Przypominam, że nie są to proroctwa jakiegoś świętego mistyka Kościoła katolickiego, ale z Kościoła prawosławnego. Niemniej też ja postanowiłem je przytoczyć, bo prawosławie jest mi dużo bardziej bliższe niż protestantyzm. Co ciekawe jest w tych proroctwach świętego Pajsiusza, ciekawe jest to, że on daje też nadzieję wiernym, bo mówi coś takiego. Nie bójcie się. Ci, którzy zachowają wiarę i będą się modlić, będą chronieni. Bóg nie opuści swojego ludu. Bardzo ciekawe słowa, które dają dużo nadziei, dużo troski w tej całej smutnej rzeczywistości. Otóż, moi drodzy, współcześni komentatorzy, teologowie, czy w ogóle duchowni prawosławni wielokrotnie odnosili się do tych proroctw jako do takich ostrzeżeń, ale też i jako do znaku nadziei. Na przykład weźmy sobie metropolitę Serafina z Pireusu, z Grecji. On podkreślał, że proroctwa świętego Pajsiusza są takim echem proroczej misji starotestamentalnych proroków, bo on kiedyś w jednym z kazań powiedział coś takiego. To nie wizje strachu, lecz wezwanie do nawrócenia. Z kolei jeżeli spojrzymy na archimandrytę Sawę Achiorita, to on znał świętego osobiście i on potwierdzał, że ten święty właśnie miał dar proroctwa. On kiedyś powiedział coś takiego. Pajsiusz widział rzeczy, których inni nie dostrzegali. Jego duchowe oczy były otwarte. No i oczywiście też różni świeccy teologowie i analitycy polityczni zauważali, że proroctwa te coraz bardziej pokrywają się z bieżącymi wydarzeniami, bo mamy kryzys w Syrii, mamy napięcia między Rosją a Turcją. Na przykład w 2015 roku nastąpiło to zestrzelenie rosyjskiego samolotu. Mamy napływ migrantów do Europy
oraz też mamy rosnące wpływy islamu. Natomiast same, bym powiedział, środowiska prawosławne w Rosji postrzegają Pajsiusza jako takiego proroka naszych czasów i wskazują na jego zapowiedzi jako potwierdzenie tej duchowej misji Rosji w końcach czasów albo w tych czasach ostatecznych, prawda? Niektórzy sceptycy podnoszą kwestię interpretacji tych tekstów i ich w ogóle dokładnego źródła. No ale wielu uczniów świętego oraz duchownych w ogóle potwierdza autentyczność jego wypowiedzi, a te teksty krążą szeroko w oficjalnych i też nieoficjalnych publikacjach, także również w językach zachodnich, bym powiedział. Proroctwa w ogóle świętego Pajsiusza nie są tylko takimi, bym powiedział, geopolitycznymi prognozami, bo one niosą głębokie przesłanie duchowe, wezwania do pokuty, modlitwy i powrotu do Boga. W jego słowach w ogóle słychać nie tylko ostrzeżenia przed kataklizmami, ale przede wszystkim troskę o duszę ludzi, którzy zapomnieli o wieczności, bo Pajsiusz kiedyś mówił coś takiego: zamiast narzekać na zło świata, stań się światłem. Światło nie walczy z ciemnością, ona po prostu świeci. Tak więc myślę, że święty Pajsiusz Hagioryta staje się, bym powiedział, takim prorokiem XXI wieku, którego głos rozbrzmiewa coraz mocniej, zarówno w sercach wierzących, jak i w świadomości tych, którzy widzą, jak jego słowa stają się rzeczywistością. Tak jak wspomniałem na samym początku, bardzo wdzięczny będę za zalajkowanie. Oczywiście teraz macie czas, żeby odnieść się do tych proroctw w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Rozsyłajcie, udostępniajcie, gdzie tylko możecie znajomym, czy na forach dyskusyjnych różnych, te nasze dzisiejsze spotkanie. No i zachęcam do włączenia się do grona wspierających. Tak jak powiedziałem, ofiarność jest niewielka, a możliwość tworzenia tego kanału jest dużo większa. Tak więc pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.